Hello everyone, Uncle speaking. Today is 11th day of our trip, in which we actually hit the Black Sea. And surprisingly, at the same time, we've got seriously hungry, so we are looking for some place to get a dinner. The road here took us already the whole day, but we are finally reaching the destination. And what we've got here? And especially Dracula's teeth are really important because we forgot about shooting one picture with them in Romania. Anyways, the sun is shining, we are hungry and my face is red. I dojechaliśmy do Burgas. Prawie. Mega gorąco. Masakra, ale jest, prawda? Morze, którego nie cierpię. Te dziady chciały tu jechać. Ten zwłaszcza. Morze. Dobra, pyk. Nie rumuj. Dobra. I teraz tak. Łukasz, ja, Łukasz, ja. No tam Riviera, tam płynie statek elegancki i jest miasto. Very beautiful city indeed, called Burgas. Lovely, right? Kawiarnia, kawa. A tam jest reaktor jądrowy. Kawa. To kawa prawdziwa. Jak ty to znalazłeś? Na następnej stronie. A dobra, dzbanek jakiegoś czegoś, Coca-Cola, Fanta, herbata mrożona. Luckily, after big perturbances, my friend found the coffee. He found also the chips and something else. I don't know what exactly, but it was good. Not that. Looks like a different version of fish and chips. Big chips and small fish. But hey ho, at least we've got beer and... yeah, well, my rice was okay. But what was the most important, we were in a good mood. But very soon after the dinner, it was time to get to the accommodation we booked for today. But we barely arrived here, and we just took a shower and whatnot, and our friend said that. Zbieraj się, idziemy. Yeah, that's what he said. So, we went somewhere. Idą, wciąż idą. Coś tam gada. Opowiadam waszą historię. I doszli, zobaczyli wodę i łódki. Albowiem jeden tylko sapać począł, zmęczą, zziajan. I już szczęśliwi. Pogrzebują. Wideo i proszę bardzo, zachód słońca. Ale myśmy się bujać do muzyczki. Nie będę kaptował. However, that situation didn't last for long. Znów idą. But finally, they found a place to rest. Jest wieczór, proszę bardzo. Tu dwóch panów. Tam gościu zawodzi i oczekuje zapłaty, żeby przestał zawodzić. Palmy rosną i ogólnie to jest tak o. And I don't know if that's because of the palms or that's because of that bloke. My friends looked like that. Very happy. I was happy though to be in such a lovely place. And that was how we finished the day. No, I didn't die in that loo. It was terrible, however, we managed to wake up on day 12th. And in the morning we jumped on the bikes and we rushed towards Turkish border. Because look at the map, we are almost there. Brilliant. Or should I rather say, smashing. And it looks like it was boring dual carriageway road.
However, it shifted to something much worse. And I don't mean that single carriageway road right now. You will see in a few seconds, but in the meantime, it was time to do some shopping. And I decided it will be a brilliant idea to show you that. Yeah, the parking lot, because we are doing shopping. Anyways, let's just go. Którą tankujesz? 98H. Panie Darku, prosimy tutaj do dystrybutorka. Łukasz, gdzie byłeś? Enduro jeździ BMW na dieslu, najlepiej się sprawdza. Tak, dlatego stanąłem. I Harley na 95. Bardzo ładna stacja. Jak zatankujemy, to tam trzeba karteczkę do szuflady włożyć, żeby wiedzieli, ile mamy zapłacić. Ale nie potrzebujecie rolek do kasy fiskalnej? Po taniości mogę wam sprzedać. Można używać jako doraźny papier toaletowy w razie potrzeby. Right, that was nice, but enough of this nonsense. That was lovely abandoned petrol station next to the lovely potholey road. That's what I was talking about. Look at the potholes here. That road was absolutely terrible, and it's heading directly to the Turkish border. But at least that road was full of beautiful views, right? But at least finally we found a working petrol station with some Polish chaps on it. But they were not really talkative, to be honest. Luckily though, we just reached the Turkish border, and there we found a guy who was really talkative, for the contrast. Unfortunately though, in the wrong language. Na telefon bo to znaczy, że to nie z tego roku drugi. Bo to było to raczej wypnął telefon, bo i przeszkadzające i wszystko się psuje. Nie przestało, że są legieckie, bo przerają, pilnowają, a są na chwilę zapodane. Jakie są na motorkę, wszystko więcej mi kontrolować. Kiedy musisz mieć 2 auta, a potem na granicy 2 godziny. A i na skener to myślą. W Istanbulu widzicie, tam są motorki, a takie mają rykiaty, że to tam się kradnie. I tam kiedy dobierę takie dolu, albo na Syrii, kto to tam znajdzie? Nikt nie. Ale mam rozumiem, bo ja uczą to preszą. A jeszcze mi przyszedł, a w Mercedesie, że co to jest dla spolujazdem? Well, I have no clue if you figured it out, but that was Slovak language, and it's completely different than Polish. However, I doubt that he knew about it. Anyways, we did it to the Turkey with some minor problems, but hey, eventually we did it. And just there, behind the border, we decided we need the AGS cards, which are for paying for toll roads. And supposedly you can buy them in each post office. So we thought, that's a good idea. What can possibly go wrong? So we are in this village and we are looking for the post office. And supposedly it is somewhere on the left, behind those trees. So we decided to take a stop and to look around, because it looked like completely dead. However, Google Maps claimed it's working. So we went inside and couldn't go out. Well, the post office was no more, but the doors were locked. Paweł? Tylko nie wchodź do środka. Poczekaj. Yeah, we locked ourselves. Luckily though, Paul was outside and he has got his intercom on. So he opened us. Anyway, no AGS cards, so we figured out there will be a big town nearby and we will buy it there.
So that's what we are doing right now. But if you wonder why we want to go on toll roads, we actually have to, because there is no other way around Istanbul. Also, all the bridges there are just toll roads. But look now, our mate Paul thinks that health and safety is just bollocks. But actually, it was 35 plus degrees, so he was about right. And right, we approached that town just to learn that it's already 5:30 p.m. and no post office is working at that time. So, yeah, lovely trip. However, we still don't have our AGS cards. But hey, we thought that there is a big city nearby, so we can just go there and buy the cards there. And also there is Decathlon, so Paul figured out that he will go and buy himself a long sleeve. But I will tell you more about that long sleeve later on. For now, we need to get away from that bloody main road. It's ridiculous, see? Well, a bit better, but well, I would prefer some B roads. And look, we've got some. However, now, my friends, we developed another issue. My friends were basically missing coffee. And as we couldn't find any spot to serve one, we decided to make a break. Finally. No i cyk. Po przebojach, ale niedużych, jesteśmy w Turcji. Przeboje polegały na tym, że mam prawo jazdy polskie, ale motor angielski, więc pani się wszystko kiełbasiło, ale już jest gitara. U tego pana nie zgadzało. Zupełnie nic się nie zgadzało. Ubezpieczenie się nie zgadzało. Numer rejestracyjny. Motocykl był nie z tego kraju, z którego jest kierowca motocykla. Tak. Zupełnie. Nic się nie zgadzało. Nieważny Musiał wylosować nawet kod jakiś, jak numery w i totolotka. paszport Polsatu mi wygasł. Paszportu też nie miał ubezpieczenia, nie miał nic. Po prostu ja nie wiem, czy on tu jest dalej z nami, czy to po tej kawie go widzimy. Jako pierwszy miałem internet turecki. A my stoimy gdzieś przed Istambułem, nie wiadomo gdzie. Oj, ale jest taki pomnik. No i z tym się wiąże bardzo ciekawa historia, a mianowicie taka, że Łukasz już nie mógł i robi kawę, bo go trafił szlak. Teraz mu wchodzą do kawiarki te czerwone mrówki, bo widziałem, jedna właziła. Będziemy je wypalać. Dawaj młotek, będziemy pruć. Czy ktoś chce coś dodać? No nie, no więc tak. Może później jeszcze coś powiem, bo na razie nikt nic nie ma do powiedzenia, ale jedziemy do Decathlonu, tak jest, jedziemy do Decathlonu w jakimś tam miasteczku, bo tam sprzedają takie bluzy, o jak ten pan ma. One są całe białe i dlatego tak im się zachciało tam jechać. Znaczy właściwie to Pawłowi. Tam jedziemy, ale zaraz po kawie, ale jeszcze poszukamy noclegu. Wcześniej zobaczymy, gdzie wyjdzie, bo już jest godzina chyba 18. But right now, let's get that bloody coffee. But talking about the problems on the border which we had, my passport said I'm Polish, my driving license said I'm Polish, but my bike is registered in Britain, and I'm claiming that I live in Britain. So they wanted me to prove that. And they couldn't understand that I don't have any documents to prove that, because actually the only document which is provided by British government is online document. It really is. So that was an issue, but hey ho, we are here. And it's absolutely lovely. How often can you have a coffee in the shade of the lovely monument, hey? You might ask, what is it all about with that monument? Right, let me go there and let me read what's going on here.
No dobra, to chodzi o to, że generalnie jakieś tam siły bułgarskie, była wojna bałkańska, chyba o Bałkany albo cholera wie co, w 1912. No i siły bułgarskie wycofywały się. Bułgarzy się nie lubią z Turkami generalnie. Po drodze tłukąc, mordując iluś tam setki Turków, mnóstwo. W każdym bądź razie wycofywali się, ale Turcy sprytnie ich okrążyli i od tyłu ich tam cyk i potem ich złapali i wszystkich powiesili. Ale jest pomnik z tego tytułu. Raczej nie ku czci Bułgarów, tak myślę. Right now we are slowly approaching Korlu. Pretty big city if you ask me. Just had to quietly pass the rocket station and then let's just head towards Decathlon. And then after that, let's go to the hotel which we found. Because it's only about 10 miles from Korlu. Brilliant, hey? Jechaliśmy tu, bo oni chcieli być koniecznie w centrum handlowym. Nie wiem, jakby jeśli nas nie było przez 2 tygodnie. Dobra. Jesteśmy w Korlu, przyjechaliśmy do Decathlona. Masakra tutaj jest na drogach. Miasto Korlu to takie Coventry. 300 000 mieszkańców prawie, ale wydaje się olbrzymie i masakra. Ludzie jeżdżą, każdy z telefonem, nawet na skuterach. Lewy pas, prawy pas, jak są, masakra. Nie widziałem jeszcze takiego chlebu na drodze, odkąd jeżdżę, byłem w wielu krajach. No nie w Azji. Podobno w Azji jest znacząco gorzej, więc zobaczymy jak to będzie. Na razie to mam uczucie takie, że kurde, lepiej byłoby zawrócić się sobie spokojnie pojechać do Hiszpanii. Do jakiejś cywilizacji, do normalności. I zresztą Łukasz też ma podobne na razie podejście. Paweł nie wiem, zobaczymy. Pogadamy z chłopakami, oni poszli do Decathlonu. Pewnie za parę minut się zbierzemy, pojedziemy do hotelu. Hotel mamy 10 km stąd, więc niedaleko. W małej wiosce, bo tutaj to nie wyobrażam sobie. Chociaż wydaje się bezpiecznie, bo ludzie zostawiają rzeczy na skuterach, motocyklach, niektórzy. Także, no nie wiem, na pewno wygląda to bezpieczniej niż UK. Motocykle, mimo że małe kłębyki, są niepozapinane. O, a takie sprzęty stoją. I proszę, bez kasku, w dupie ze wszystkim. Ciekawie. Now it's slowly getting dark, so we are heading towards the hotel. Maybe there will be something interesting in that village, hopefully. But the most hopes we have in the proper dinner, because we are seriously hungry. And we just hope to go to some local shops and just eat something. Anything really. Kieruj się na prawo od dziury, żeby ci stopka w dziurę nie weszła. O, jak ten wiatr jebie w ryj. Osa, spierdalaj. I dojechali. I tak naprawdę jesteśmy w hotelu. Extra Deluxe Hotel. Powiedziałbym, że psy dupami szczekają, ale psy to są wszędzie i szczekają. Niekoniecznie dupami, ale kurde, Saigon. Chaos, totalny, anarchia na drodze, rewelacja. Wiem, że Ameryki nie odkryłem, bo wielu ludzi z Polski tu jeździ, to jest dosyć blisko, no ale z Anglii blisko nie jest, więc masakra. Jeśli cenicie sobie bezpieczeństwo na drodze, to jedźcie w innym kierunku. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله I proszę, sklep. To jest wódka. Wódka, woda ryje banie.
Taka piosenka. Well, nie? my friends, we really needed that vodka, but for some completely different reason that you might think. But you will learn that later. Prawdziwa cebulowa, kwintesencja polskości. But I will just add that this onion is not the coincidence here. In the meantime, we were invited to the local pub, in which you're allowed to smoke, so we have ashtrays. Co to robi przed tobą? Dlaczego jarasz fajki? W wilku chciałem odpalić. Ania kazała mi cię pilnować, żebyś nie jarał fajek. No i jak pilnujesz? A ty? Następny pali fajki. Jokes aside, we were the guests here, and everything for us here was We were free. here for the tea with this young gentleman who was translating everything for us. Really good. Thank you again. And thank you too. It was really an eye-opener. Basically, we were invited here, offered the tea and the cake, and because the owner speaks no English whatsoever, his son was translating for us. What a legend! Well, not that one, that's Lucas. I was talking about this amazing young gentleman, and also we were totally stunned by the hospitality of the local people here. Thank you very much again. But in the meantime, we've got another day. Mamy śniadanko. Mistrzu. Eleganckie jajo. Albo i 2 jaja. Ja mam 1 jajo. Łukasz ma 2 jaja. A Paweł ma 2 jaja. Ty jesteś bliźniak jednojajowy. Tak. Jak jest plan na dzisiaj? Łukasz, myślałeś? Górną? Górną, dolną? Ja używam tym mostem. Tym eleganckim. Ja wytworny, tam widziałem dywan rozłożony, czerwony. To tak być. A który to jest? Ten najbardziej na północ, czy środek miasta? Spakowali się i będziemy jechali. To była pierwsza nasza noc w Turcji. Wszystko gra i buczy, motory pod hotelem. Ja wam jeszcze pokażę trochę hotelu. And I think it's worth showing you that. Look at the style of this place. And yeah, that's a brand new hotel. It looks like one, right? But anyway, it was pretty comfy, it has got air conditioning and everything, but the room had one issue. I mean, look at that. Just 2 beds. But on the booking.com it clearly said it has got 3 beds. However, there was nothing we can do with that, so we will have to live with that experience. But hey, let's forget about it, right? And now we are in the city center, and what are we doing here? We are searching for the post office or the bank, because that's where you supposedly can buy HGS cards. Remember those cards which you can pay the toll roads with? Yep, it's the necessity here, that's what we've heard. But what was the issue? The issue was that no one was selling them. We were sent from one office to another office, from one bank to another, and every single one told us basically to get lost. Until the last one, in which we said that we will make an official complaint. And all of a sudden, the problem was sorted. Czy numerek? No, ma Łukasz numerek. Już zacząłem więcej numerków. A i ja. And you know what? We finally got it. And it's all sorted, so we can just go to the Istanbul. But no, we are not going into any city center whatsoever. We will try to get around it. Even if the city centers have some nice parts. Don't they? Jesteśmy na stacji. Jest Łukasz. Łukasz trochę choruje, więc węgielek, pierwsze jedzonko tureckie poszło.
ale mieliśmy pierwszy cyrk z wykupem tych winiet na ten HGS system. Ja pierdzielę, co to za biurokracja w tym kraju. Słuchajcie, jak ktoś nie lubi biurokracji, to niech nie kupuje tych winiet i niech nie jedzie torem, a w ogóle to zatankować to też biurokracja. Musisz podać numer rejestracyjny, muszę sprawdzić, czy tam jest, ja pierniczę. Bardzo przyjaźnie są nastawieni i jak tankują. I przychodzi pan, coś mówi, wpisuje numer rejestracyjny, potem musi odplombować system, ale plomba nie działa, więc musi tą plombę pożyczyć od kolegi i przyjdzie i znowu i próbuje, ale wtedy trzeba jeszcze raz motocykl wczytać, bo system już zapomniał o tym motocyklu. I tak w kółko. A już ostateczność to wystarczy zapłacić, podać numer w kasie. Czekaj. No dobra, możesz... Wystarczy podać numer w kasie i zapłacić, dostać kwita z pieczątką i z tą pieczątką, z tym kwitem wrócić do tankowalni i tyle. I już jest zatankowane. A i jeździ po co? się, jak ktoś ma ochotę, to bez kasku. Jest pełna wolność i swoboda, tu się żyje, tu jest kolorowo, tu jest bajecznie, tu jest ciepło, tu można żyć. To tak trzeba żyć. Yep, but now it's time to get out of here. Onwards towards Asia. Tam jakiś utwór jest. Tam koreczek ci nie wypadł czy coś? Unfortunately, that wasn't the case. My cheap Chinese camel pack was simply gone. But I had got special cooling system now. Dobrze jest, plecy, spodnie, wszystko. Może jeszcze powiesz, że ci pękł bukłak. Well, I was simply a cheapskate because I bought one for 8 quid. And here is the result. Just don't do it, guys. Buy a proper one. But now look, guys, we are on a motorway heading towards Istanbul. There is not many ways around it, so that's where we are. And that's the toll road we needed our HGS cards for. But now we are happy because we've got them. But you know what? Look at that. But seriously, we've heard that you cannot pay with credit cards. But you can. Even if you couldn't, or if it wouldn't work, you still can pay on the border, because they will check you in the system, and if there is any outstanding due, you can pay on the spot. No problems. But honestly, we are not such a morons in reality. We were told that deepest in the Asia, there are places where you cannot pay it with credit card. And there you need the AGS card. But in reality, you don't. You can pay it on the border. Or just avoid anything other than this Istanbul road and the bridge. But hey, forget about it. Now let's talk about yesterday's vodka. Well, as we already established, Lucas has developed some stomach issues, and even the medical charcoal pills did the job. There was still a problem of a stomach pain, and here comes the vodka to the rescue, because the old Polish recipe is a sip of vodka with plenty of pepper, and that really works. Nic. Prawie nic, tak. I kinda think he didn't trust me. Pali mordę? Mocne, niedobre. Takie ma być. And now we need an hour or so to let the magic happen. And what you think? Will it work or not? But look here now. Look where we are. We are simply entering Asia. Smashing, eh? But what happened next? You will learn in the upcoming video. Coming next Sunday, I guess. And that's it for today. Thanks for watching. If you haven't done it yet, give me thumbs up, comment under the video, and you know what? Subscribe to the channel. And see you next time. Cheers!